Możemy postrzegać swój apetyt jako coś mniej lub bardziej uwarunkowanego genetycznie. Jednakże wyobraź sobie swój apetyt jako pewnego rodzaju zbiornik i wyobraź sobie to, że każde jedzenie, które spożywasz, wypełnia pewną ilość tego zbiornika. A jeśli nie dostaniesz wystarczającej ilości pożywienia, poczujesz głód i będziesz chciała jeść jeszcze więcej. Cóż, istnieje wiele czynników, które określają wskaźnik sytości w jedzeniu lub w diecie. A w tym wideo podam Ci 4 najważniejsze czynniki, które mają znaczący wpływ na Twój apetyt i tym samym na powodzenie Twojej diety. Gotowa? No to zaczynamy! Zgadza się, ilość jedzenia jest głównym motorem sytości, bo żywność o niskiej gęstości energetycznej dostarcza znacznie mniej kalorii podczas spożywania 100 gramów tego jedzenia w porównaniu do 100 gramów bardziej kalorycznej żywności. Możesz więc jeść więcej tych produktów o niskiej gęstości energetycznej, jednocześnie utrzymując dietę. Dlatego właśnie mówi się, że produkty o wysokiej gęstości energetycznej, takie jak pączki czy cheeseburgery i produkty przetworzone, są gorsze z punktu widzenia kontroli masy ciała, zwłaszcza gdy bierzesz pod uwagę głód, bo przejadanie się tymi produktami ma tendencję do powodowania nadmiernego spożycia energii ze względu na ich wysoką wartość kaloryczną. A można powiedzieć małą objętość. No i możesz zjeść tylko niewielką ilość tego pożywienia, zanim przekroczysz docelową liczbę kalorii. Tak więc w przypadku żywności o wysokiej kaloryczności musisz wybierać między przekroczeniem spożycia kalorii, aby poczuć się pełną i usatysfakcjonowaną, a pozostaniem poniżej docelowej liczby kalorii. Mimo to z powodu braku ogólnej ilości jedzenia będziesz czuć się zwyczajnie głodna. I właśnie dlatego głównym powodem, dla którego produkty o niskiej gęstości energetycznej są tak sycące, jest to, że zajmują więcej miejsca w żołądku przy określonej ilości kalorii. To z kolei aktywuje receptory rozciągania w jelitach, co sygnalizuje mózgowi, że czas przestać jeść. Dlatego czasami stosuje się metodę u otyłych osób, i wszczepia się im balon silikonowy, który jest nadmuchiwany w żołądku, aby docelowo zmniejszyć głód i wspomóc utratę tkanki tłuszczowej. Jednakże Ty sama możesz stworzyć ten efekt bez intensywnej procedury, skupiając się tylko na żywności, która dostarcza niewiele kalorii na 100 gramów. No i zobaczysz lepsze wyniki utraty tłuszczu, ponieważ Twoja dieta będzie łatwiejsza do utrzymania, bo zwyczajnie będziesz mniej jeść, bo będzie bardziej sycąca. Pokarmy bogate w białko podnoszą różne hormony sytości, jednocześnie obniżając poziom hormonu głodu, czyli greliny. Tak więc spożywanie większej ilości białka ma tendencję do automatycznego obniżania spożycia kalorii. Na przykład w jednym badaniu naukowcy zwiększyli spożycie białka przez pacjentów z 15% do 30% ich dziennego spożycia kalorii. Następnie ocenili, jak wpłynęło to na takie czynniki jak spożycie energii, masa ciała i wyniki wykazały, że spożywanie większej ilości białka spowodowało, że uczestnicy spożywali o 441 kalorii dziennie mniej, co spowodowało redukcję na poziomie 11 funtów w ciągu 12 tygodni. Trzecią rzeczą, jaką możesz zrobić, to dodać pokarmy o wysokiej zawartości błonnika, ponieważ jest to skuteczny sposób na zmniejszenie spożycia kalorii w diecie. Dzieje się tak, ponieważ błonnik zmniejsza głód i sprawia, że dłużej pozostajesz syta pomiędzy posiłkami. Na przykład dane pokazują, że na każde 14 gramów dodatkowego błonnika, które spożywasz, spożycie energii spada o około 10%, a to pozwala zaoszczędzić setki kalorii na koniec dnia. No i najlepszym sposobem
na zapewnienie sobie wystarczającej ilości błonnika jest spożywanie wielu warzyw i owoców. No i warzywa są niskokaloryczne, ale bardzo sycące. Owoce mogą być również doskonałą opcją, głównie takie jak jabłka, maliny, gruszki, które mają wysoką zawartość błonnika. Dlatego zadbaj o to, aby w Twoim jadłospisie znalazło się wiele porcji warzyw i owoców każdego dnia. Ok? Ostatnią wskazówką jest dołożenie wszelkich starań, aby wybierać żywność w formie stałej, gdyż z reguły stałe pokarmy najlepiej zaspokajają głód niż te płynne. Na przykład całe pomarańcze lepiej zaspokoją głód niż ten sam produkt przetworzony na sok pomarańczowy. Dlatego lepiej trzymać się całej żywności niż płynów, jeśli jesteś na diecie. No i mając jednak to na uwadze, jeśli spieszysz się lub po prostu czujesz się zbyt zmęczona, aby gotować, możesz wrzucić warzywa i owoce do blendera i pomimo, że jest to forma płynna, to gdy robisz smoothie w blenderze, nadal zachowujesz błonnik i nadal jesz warzywa o bardzo niskiej gęstości energetycznej. Jednakże pamiętaj, aby zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem. Oczywiście tylko dlatego, że ciastko jest bardziej zwarte niż koktajl warzywny, nie czyni go lepszym wyborem na diecie. Rozumiesz? A zatem jak dowiedziałaś się z tego wideo, najważniejsze jest to, że dieta o wysokiej sytości powoduje, że spożywasz mniej kalorii, podczas gdy dieta o niskiej sytości sprzyja przejadaniu się. Dlatego jeśli po prostu sprawisz, że Twoja dieta będzie bardziej sycąca, to automatycznie zmniejszy to ogólne spożycie kalorii i tym samym będzie Ci łatwiej kontrolować swoją wagę długoterminowo. No, to mamy to. Wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo i w jakiś sposób zmotywowało Cię do działania. A jeśli masz jakieś pytania lub chcesz wspólnie ze mną omówić swoje cele, to po prostu umów się ze mną na taką konsultację bez zobowiązań. Masz ją ode mnie w gratisie za polubienie i subskrypcję tego kanału. Ok? No to jeszcze raz dziękuję za miło spędzony czas i do usłyszenia. I pamiętaj, że stawiając mi kawę, wspierasz ten kanał i publikowane tutaj treści. Dziękuję i do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.